W roku 1999 dostaliśmy możliwość pojechania magicznym samochodem z literkami WRC. Był to Ford, wtedy Escort jeszcze. Samochód, który wydaje mi się, że ładniej wyglądał niż jeździł. Auto prezentowało się doskonale. Właśnie siedzę za kierownicą prawdziwej legendy Ford Escort WRC w specyfikacji bardzo podobnej do tej, jaką Janusz Kulik z Jarkiem Baranem startowali w 1999 roku w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Dotykamy prawdziwej legendy, bo można powiedzieć, że to auto jest repliką, natomiast tak wiernie odwzorowaną, jeżeli chodzi o podwozie, jeżeli chodzi o elementy zawieszenia, że mamy do czynienia z prawdziwym wórcem. Niejednokrotnie Jarek Baran opowiadał mi o ich debiutanckim sezonie. Jadąc tutaj, żeby przejechać się nim pierwszy raz, pamiętałem bardzo dobrze słowa Jarka, że wsiedli na pierwsze testy, zaczęli jechać szybko. Jarek mówi do Janusza: przyspiesz na maksa. A Janusz mówi, że to już jest praktycznie maksymalna moc tego samochodu i to, co ich zaskoczyło, to brak tej dynamiki. Natomiast z pierwszych wywiadów Janusza widać, że też był zaskoczony pozytywnie, jak auto jest reaktywne, jak dobrze się prowadzi. To, co jest dla mnie wyjątkowe, to że po raz kolejny siedzę w historycznej rajdówce, w samochodzie, który ma 24 lata, natomiast wiem, że jest to prawdziwe auto stworzone do sportu. To, jak reaguje przede wszystkim na ten pierwszy moment skrętu, w momencie, gdy skręcam kierownicą, wiem, że auto jest razem ze mną, jest bardzo bezpośrednie. Oczywiście w tej chwili wykorzystujemy opony Michelin Slicki rajdowe, takie dzisiejsze, i ich przyczepność też jest pewnie wyższa. Natomiast czuję, że samochód jest naprawdę bardzo skrętny, bardzo reaktywny. W momencie, gdy wchodzę w zakręt, on idzie za ręką, potem pojawia nam się podsterowność. W momencie, gdy wcześniej będę wychodził na gaz, będzie drobna nadsterowność, natomiast to wynika pewnie z ustawienia tych dyferencjałów, których tak naprawdę było bardzo dużo. Tutaj mamy w tej chwili pasywne, natomiast były opcje z w pełni aktywnymi dyframi. Skrzynia biegów, X-Track, 6-biegowa sekwencyjna. To nie jest typowa sekwa, taka jak dzisiaj w mojej Fabii, ponieważ o ile biegi do góry mogę bić bez problemu, bez sprzęgła, to nawet na onboardach, gdy oglądam Janusza, jeżeli chodzi o redukcję, on używał sprzęgła, więc przekładał prawą nogę na hamulec, lewą nogą delikatnie wysprzęglał, bo ta skrzynia nie jest jeszcze gotowa do takich nagłych zmian. Auto prowadzi się absolutnie konkurencyjnie na dzisiejsze czasy i to jest, myślę, że moje takie największe zaskoczenie, że mam wrażenie, że jakbym przyjechał na jakiś rally sprint w Polsce, bardzo się skoncentrował, założył właściwe opony, to jesteśmy w stanie takim Cosworthem wbijać się w czub zawodów. Z drugiej strony dlaczego mnie to dziwi? Jadę prawdziwym samochodem WRC, którym jeździli mistrzowie rajdowi. Carlos Sainz, Juha Kankkunen czy Janusz Kulik. Escort, który za mną stoi, bazował na Escorcie RS Cosworth agrupowym, natomiast różni się poniekąd od tego samochodu już z zewnątrz. Poszerzenie 3 cm z przodu, 2 cm z tyłu, o tyle szerszy jest Escort WRC. Pewnie fani rajdów pamiętają, że tamten agrupowy miał większy spoiler, ten ma mniejszy. Wszystko było robione zgodnie z regulacjami WRC, między innymi te najważniejsze parametry to zwężka 34 mm, która pozwalała osiągać temu autu poziom 310-320 koni mechanicznych. Samochód w tej specyfikacji WRC ważył około 1330 kg. To o blisko 100 kg więcej niż poprzedni agrupowy, przede wszystkim ze względu na napędy, skrzynię biegów. Żeby wyhamować taki samochód, Ford używał wyjątkowych hamulców Brembo, aż 10-tłoczkowych z przodu, 4-tłoczkowych z tyłu. Powstanie Forda Escorta WRC było też bardzo znaczącym momentem dla fabryki Forda, dla motorsportu, ze względu na to, że te samochody powstawały w fabryce, natomiast już od samego początku, od 1997 roku były obsługiwane przez Malcolma Wilsona, czyli właściciela dzisiejszego M-Sportu, stajni rajdowej, producenta samochodów rajdowych, który do dzisiaj tworzy i obsługuje auta Forda. Escort WRC miał przelotowy, bardzo krótki wydech, ponieważ był wyprowadzony tutaj na bok, na prawą stronę. Jeżeli ktoś śledził filmy rajdowe z tamtych lat i Janusza Kuliga, z pewnością widział takie długie marchewy, ognie, które tutaj wychodziły. Pod maską Escorta WRC znajdziemy
naprawdę legendarną jednostkę o oznaczeniu YB, która została zmieniona pod regulamin WRC. Z turbiny Garretta została zastosowana turbosprężarka IHI. Silnik również został przygotowany pod to, żeby miał jak najwyższą moc, jak najlepszą żywotność. Oklejenie wraz z numerem startowym jest naprawdę historyczne, ponieważ tutaj mamy dwójkę, z którą Janusz i Jarek wystartowali w rajdzie karkonoskim, czyli jedynym rajdzie, który wygrali w 1999 roku. Sezon, trzeba przyznać, był dla nich bardzo udany, ponieważ debiutowali wspólnie w aucie z napędem na 4 koła, zdobyli wicemistrzostwo Polski, 20 odcinków specjalnych wygranych, trochę im zabrakło do Krzyśka Hołowczyca i Maćka Wisławskiego, natomiast to był taki początek wielkiej ery Janusza Kuliga w samochodach z napędem na 4 koła. We wnętrzu Escorta w porównaniu do dzisiejszych samochodów rajdowych znajdziemy dużo miejsca. Mam wrażenie, że tutaj ta deska rozdzielcza jest taka jak w seryjnym samochodzie. Znowu załoga jest trochę bardziej odsunięta i z perspektywy dzisiejszego auta rajdowego mam tutaj dużo przestrzeni na dodatek też do góry i gdy spojrzę do tyłu. Tunel został trochę poszerzony ze względu na sekwencyjną skrzynię biegów, która miała 6 lub 7 przełożeń. Mam wrażenie, że fotel kierowcy jest bardzo delikatnie przesunięty trochę do lewej względem kierownicy. Jeżeli chodzi o hamulec hydrauliczny ręczny, on tutaj jest pionowy, tak było w ostatnich fabrycznych Escortach WRC, natomiast wcześniej, gdy obejrzycie na przykład onboardy Janusza Kuliga, to ten ręczny jest tutaj na dole. Dla wyrównania masy w Escorcie WRC tutaj z tyłu na samej tylnej osi znajdziemy zbiorniki. Zbiornik paliwa duży, 80-litrowy i też równie imponujący zbiornik na wodę, która była natryskiem na intercooler. Wtedy w tamtych czasach było to 40 litrów, więc blisko 120 litrów płynów. To był dla nas bardzo trudny rajd. Po dniu spędzonym z Fordem Escortem WRC na torze jestem przekonany, że mam do czynienia z prawdziwą rajdówką. Jeżeli chodzi o nadwozie, auto jest naprawdę bardzo zwarte. Jeżeli chodzi o reakcję na kierownicy, ona jest natychmiastowa i to daje mi poczucie, że to nie jest do końca samochód w pełni historyczny. Oczywiście potem w zakręcie pojawia się najpierw podsterowność, potem na wyjściu jest pewnego rodzaju nadsterowność. To właśnie odróżnia Escorta od tych nowoczesnych rajdówek, ale oceniam, że jest to auto przełomu. Już nie takie w pełni historyczne, już nie stare, jeżeli chodzi o technikę, technologię i to, jak się prowadzi, ale jeszcze nie jest to nowoczesna rajdowa konstrukcja, także myślę, że to był taki moment, w którym kierowcy musieli spiąć się na wyżyny i zmieniać swoją technikę jazdy. To była prawdziwa przyjemność przejechać się tym autem. Dziękuję bardzo Gazmod Motorsport za udostępnienie tego auta i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków.